Witajcie kochani, kolejne spotkanie i tym razem będziemy robili hamantasze, trójkątne ciastka, które są na bardzo wesołe święto Purim. W tym roku nie wiadomo co będzie z Purim, na razie nic nie wiadomo, ale już przygotujemy ciastka dzisiaj razem. Ciastka bardzo proste, więc po prostu potrzebujemy dobre kruche ciasto. Jeśli macie sprawdzony przepis na kruche ciasto, to możecie wykorzystać to kruche ciasto właśnie do hamantaszów. Ja w tym roku zrobiłam taki przepis, który używałam kiedyś na rustykalną szarlotkę sukotową. I właśnie ten przepis wykorzystałam. Jest bardzo prosty, to jest 2,5 kubka mąki, 1 łyżka cukru, 1 łyżka cukru waniliowego, pół łyżeczki soli, 200 g dobrego masła i 3-4 łyżki zimnej wody. Wszystko zagniatamy i ja osobiście jeszcze dodałam startą skórkę z jednej cytryny, bo to fajnie daje aromat i obojętne jakie używacie nadzienie, ta skórka cytrynowa fajnie podkręca smak hamantaszów. Więc przepis będzie oczywiście dołączony do naszego filmu. Ja przygotowałam sobie wcześniej takie ciasto i Wam też radzę przygotować sobie je nawet dzień wcześniej. Wsadzić je do lodówki i ono właśnie wtedy ma taką konsystencję plasteliny zwartą i świetnie się można je właśnie formować. Kroimy po prostu plaster, który się rozwałkowuje, nie za gruby, ale też nie taki bardzo cienki, ponieważ ciasto nie ma w sobie proszku do pieczenia, więc nie będzie za bardzo rosło. Więc powiedzmy, że taki 3 mm, może coś takiego możemy zrobić to ciasto, żeby właśnie miało, może tak nawet 3-4 mm, żeby miało grubości. I możemy użyć, oczywiście zrobić dużo mniejszych hamantaszów, albo na przykład takie trochę większe, wtedy możemy dołożyć więcej nadzienia. Na przykład ja zrobię taki większy hamantasz i zrobię go z nadzieniem jabłkowym. Więc takie nadzienie jabłkowe bardzo prosto przygotowujemy. Ja przygotowałam je z jabłka szara ryneta. Po prostu pokroiłam szarą rynetę, wypestkowałam, pokroiłam ją w kostkę, wrzuciłam do garnka, dodałam odrobinę wody i tak dusiłam ją pod przykrywką, dodałam potem cynamon, można dodać również jakąś gałkę muszkatułową, goździki do smaku i super smakuje. Nawet nie trzeba dodawać zbyt dużo cukru, można dodać trochę miodu i właśnie taki przygotowany farsz świetnie smakuje. Wtedy mamy takie szarlotkowe hamantasze i one naprawdę są bardzo dobre. Wczoraj właśnie już przygotowałam kilka i spróbowaliśmy. Bardzo nam smakowały. Popudrowane były cukrem pudrem, ale oczywiście można je udekorować również lukrem. Najważniejsze w hamantaszach, właśnie zaraz pokażę, jest zrobienie tego kształtu trójkątnego, który się robi z koła. I pamiętajcie, żeby zostawić takie małe okienko. Wtedy farsz będzie sobie oddychał i hamantasze wyglądało pięknie w ten sposób. Przygotowałam również inne nadzienia, oczywiście tradycyjne, moje ulubione makowe, które można bardzo prosto przygotować, ponieważ mak trzeba zmielić, ale dzisiaj właśnie, jeśli trzeba zmielić mak, to można kupić mak mielony w sklepie. Są różne firmy, one są bez żadnych dodatków, po prostu to jest mielony mak, który zalewamy odrobiną gorącej wody i potem dodajemy do niego, tutaj dodałam posiekane bakalie, dodałam figi, dodałam rodzynki, orzechy włoskie, oczywiście dodałam miodu do smaku, migdały siekane, wszystko wymieszane. Jeśli konsystencja będzie na przykład trochę wodnista, bo dodaliście za dużo wody na przykład, to można po prostu dodać więcej orzechów siekanych i one w ten sposób pochłoną ten płyn. Więc właśnie teraz pokażę, jak zrobić takiego hamantasza właśnie z makiem. Więc wycinamy koło i teraz najważniejsza sprawa, jak zrobić ten kształt. Więc nie możemy założyć za dużo nadzienia,
ponieważ jeśli założymy za dużo nadzienia, to on się nie będzie chciał skleić, albo najgorsze, rozklei się w trakcie pieczenia. I teraz właśnie zginamy w ten sposób, żeby zrobić taki trójkącik. I pamiętajmy, żeby dobrze pozaciskać tutaj te brzeszki, żeby hamantasz na pewno się nie otworzył, ponieważ to jest częste niestety, że hamantasz się otwiera i wtedy wychodzi nam kółko, na którym jest niezbyt estetyczne nadzienie i nie wygląda to zbyt dobrze. Więc pamiętajmy, żeby dobrze zacisnąć brzegi, żeby ten hamantasz był na pewno zamknięty. Myślałam o różnych farszach ciekawych i różnych propozycjach i wymyśliłam, nawet może nie ja, no Jonathan podsunął mi świetny pomysł, żeby, jeśli mamy na przykład w domu krówki, które są już coraz stwardniałe i już nie za bardzo mamy na nie ochotę, to bardzo dobrze jest je wykorzystać do naszego następnego nadzienia. Więc takie krówki po prostu obieramy z papierków i wrzucamy je do garnka. Wrzucamy je do garnka i dodajemy odrobinę mleka, dosłownie tak, żeby one tutaj właśnie już się rozpuściły. Więc generalnie możemy to rozpuszczać po prostu bardzo powoli, tak żeby się zrobiła taka masa właśnie toffee. I potem do tej masy toffee ja dorzuciłam tutaj orzeszki, to są migdały siekane, płatki migdałów. Można dodać odrobinę soli, najlepiej takiej morskiej, gruboziarnistej i wtedy ona fajnie podkręca smak tego toffee. I generalnie tylko po prostu potrzebujemy to podgrzać do tego momentu, żeby się to wszystko wymieszało, a potem najlepiej, żeby ta masa trochę zastygła, bo wtedy łatwiej ją nakładać na naszego hamantasza. Następną rzeczą, którą zrobiłam, to po prostu wzięłam trochę czekolady. Tutaj akurat wzięłam taką mleczną czekoladę i to samo. Czekoladę dzielimy na kawałki, na kostki, dodajemy, wrzucamy tutaj i tutaj robimy taką kąpiel wodną, żeby nam się czekolada nie przypaliła, więc podgrzewamy wodę w garnku, stawiamy drugi garnek i powoli roztapiamy czekoladę. Też możemy dodać odrobinę mleka, żeby ta czekolada się szybciej i łatwiej roztopiła. I to będzie nasza czekolada do dekorowania, ale oczywiście możecie użyć ją też do nadzienia hamantaszy. Więc ja jeszcze zrobię właśnie teraz, pokażę jak zrobię takiego hamantasza z tym nadzieniem toffee. Naprawdę jest wyśmienity, bo myśmy już próbowali wczoraj. I właśnie, teraz rozwakuję jeszcze dodatkową porcję ciasta. Więc ciasto jest bardzo łatwe, ale jeśli, tak jak mówię, jeśli macie na przykład ulubione ciasto na szarlotkę, kruche, które jest sprawdzone i ma super smak i bardzo Wam zawsze dobrze wychodzi, to właśnie jak najbardziej, ponieważ hamantasze to jest po prostu kruche ciasto. Jeśli jesteście weganami, tutaj przepis jest bez jajka, to po prostu możecie zamienić w przepisie masło na dobrej jakości jakąś margarynę i wtedy będziecie mieli swoje hamantasze jak najbardziej wegańskie. Więc znowu kółko, nasze nadzienie toffee, właśnie jeśli ono trochę zastygnie, to łatwiej jest je nałożyć. Nakładamy na środek i zaginamy. Więc po prostu musimy złapać sobie tak, żeby wszystkie na środku rogi się spotkały i pozaciskać je dokładnie. Tak, żeby zostawić tylko takie okienko i tak przygotowane hamantasze. Nie zapomnijcie, przekładamy na blachę do pieczenia z papierem i smarujemy je jajkiem. Smarujemy je jajkiem, żeby wyglądały pięknie i były takiego złocistego koloru. I pieczemy właśnie dosyć krótko, bo w temperaturze 180 stopni, gdzieś 15 do 20 minut maksimum. Po prostu musimy patrzeć, jak one zaczynają brązowieć, to należy je wyciągnąć. Kruche ciasto jest dobre, bo generalnie właśnie nie trzeba je zbyt długo piec i zawsze wychodzi świetnie. Więc tak przygotowane hamantasze wsadzam do pieca.
moje hamantasze, które przygotowałam wcześniej. I tutaj właśnie mamy zrobione z takiego mniejszego kółka, były zrobione. Jak widzicie, tak wyszły. To są te z toffee, z krówką. Tutaj mamy z makiem, tutaj mamy z jabłkiem. Tu robiłam też eksperyment i zrobiłam, po prostu wsadziłam kawałek czekolady, ale jak widzicie, czekolada nie za bardzo się roztopiła, więc, ale tutaj zrobiłam na przykład taki, że wsadziłam kawałek banana i powiem Wam, super wyszło i można potem udekorować czekoladą i na pewno będzie wszystkim bardzo smakować. Więc ja właśnie tutaj mam czekoladę i teraz po prostu tą czekoladą jeszcze tutaj dodatkowo poleję. Można użyć białej czekolady, można użyć czekolady na przykład gorzkiej, jeśli ktoś lubi. Można po prostu wziąć i na przykład cały róg zamoczyć w czekoladzie i żeby to było takie super czekoladowe, chrupiące. Jak czekolada zastygnie, będzie się tak. Udekorować można jakimiś właśnie płatkami migdałów, bądź jakąś kolorową posypką, żeby było wesoło. No i oczywiście super smakuje z cukrem pudrem, więc słuchajcie, eksperymentujcie i mam nadzieję, że wszystkim świetnie wyjdzie i podzielicie się z nami swoimi zdjęciami na naszej stronie i będziemy mogli zobaczyć, co wyście przygotowali. Hag Sameach! I kochani, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy w realu i będziemy mogli razem świętować